Witam. 28 sierpień 2023 rok. No i na ławeczce. Problem jest jedno w wyborze. Ponieważ jako astrolog nie jestem kapłanem i nie jestem lekarzem, ale astrologia tym się zajmuje, ale jednocześnie nie uczę kapłanów, ale uczę medyków astrologii medycznej. Zarówno ta astrologia kapłańska jest bardzo mnie bliska ze względu na to, na kwestię duchowości, krótko mówiąc. No i teraz stajemy przed wyborami, które mają się odbyć lada moment. Zresztą tutaj podawałem tą datę i też zastanawia mnie czasami wypowiedź niektórych youtuberów. Ja przytoczę na sekundę, tutaj tylko spojrzę w kartkę. Nie mówię pełnego niku, ale Kama. Widzę, że złą stronę idę. To nie są dokładne słowa. Rozczarowałam się. Nie jestem pewien, czy dobrze tutaj powiem. Rozczarowałam się, że to jest nierzetelna astrologia. Bardzo bym chciał, żeby ta pani nauczyła się astrologii i prowadziła rzetelną astrologię. Nie wiem, co znaczy rzetelna astrologia, bo zupełnie takie słowo nie pasuje do astrologii, bo astrologia jest zawsze rzetelna, jeżeli pokazuje się to na planie, czyli na kosmogramie i omawia się to, a to, jak to jest, jaka jest rzeczywistość, nie do mnie należy. Astrolog jest obojętny na wszystkie sytuacje, jakie są. Tak powinno być. Oczywiście, że ma pewne tendencje, które są wyniesione z domu, wyniesione, wyuczone na przykład, chociażby. Ja nie mam pretensji do moich kolegów, że pomagają na przykład stronie przeciwnej. Absolutnie nie. Wtedy sprawdzamy, kto jest astrologiem. To tak jakbyśmy mieli adwokata. Adwokat jest po jednej stronie i po drugiej stronie. Tak samo jak jest przy wyborze tutaj chociażby mówię o kapłaństwie już. Ten po stronie zła, adwokat. Wiemy, jak on się nazywa, ale ja już nie chcę wymieniać tutaj, ponieważ nie chcę tworzyć jakichś działań. Planety są niemiłosierne i mają swój kierunek, i mają swoje pomysły, i mają swoje zadania, i mają swoje działania, które są czy dobre, czy złe. Nie ma tak. Nie ma planety dobrej i nie ma planety złej. Planeta, chociażby tą, którą najbardziej uwielbiamy, Wenus, jest planetą w gruncie rzeczy, jeżeli przejrzymy się mitologii greckiej, to zmieniała kochanków i tych kochanków raczej pozbawiała życia, a nie hołdowała im. Przypomnijcie sobie taki fakt, jak ona znajduje się z kimś tam w siatce, a ktoś opowiada do swojego przyjaciela, jak ja bym chciał być na jego miejscu. No i oczywiście, że tak. Z jednego układu zrodziła się córka, z drugiego też urodziła się córka. I to jest nasza droga pani Wenus. Merkury też jest planetą bardzo dziwną, bo jest to, co ja zawsze tłumaczę, że jest to Bóg kupców i głupców. Dokładnie w chrześcijaństwie
najbliższy jemu jest święty Antoni. No i trudno, tak jest. Jeżeli patrzymy na innych, chociażby Jowisz jest tak wspaniały, no to proszę bardzo, on daje bardzo dużo, tylko czego dużo? To ja tej pani, tutaj Kamie, każę zjeść słoik miodu na raz w ciągu godziny. Zobaczymy, jak się poczuje. Zobaczymy, jakie będzie miała odczucia i chciałbym, żeby to zrobiła w formie pamiętnika i opublikowała to w książce, żeby takich błędów już nigdy w życiu ktoś inny nie popełni. Bo wszyscy wiemy, że nawet najlepsza rzecz w nadmiarze jest powiedzmy, że złe. Odpowiedzią na to dosłownie po iluś godzinach, bo to zauważyłem tą panią Kamę, nie wiem o której godzinie, to była bardzo wczesna godzina, ranna, poranna, a gdzieś po południu parę godzin z kolei inna youtuberka o niku, też taki Halina, bardzo ładnie napisała, że potwierdza się wszystko i na końcu z Bogiem. I taka konkluzja, czy prędzej, czy później te osoby i tak pojmą, albo nie pojmą to, co ja mówię, bo mówię językiem troszeczkę, no to co ukrywać, ale na YouTubie, dlatego też skaczę z tematu na temat, dlatego dzisiaj na ławeczce, a nie tam dalsze wybory, ponieważ to nic nie ma wspólnego z wyborami, tylko opowieści około, a nie chcę ciągnąć jakiegoś takiego nurtu, dlatego że ta sytuacja, która jest właśnie w każdej dziedzinie ważna. Jeżeli teraz patrzymy na tą opcję lepszą i gorszą, tak, czyli to, co wymieniłem tutaj pana starszego i pana dużo młodszego ode mnie, troszeczkę młodszego ode mnie. Starszy pan no, dał jakieś tam sumy finansowe i dla młodych dzieci i ta grupa tutaj utrzymuje takie osoby. Tak widzicie tam panią, która odjeżdża z wózeczkiem i otrzymała te 800 zł, czy dobrze, czy źle. Jest to w pewnym sensie socjal, jest to bardzo niewygodne, ale w tym kraju te matki muszą dostać to, dlatego że kiedy moja córa się urodziła, zapomoga była tam 30 parę złotych czy 40 złotych na dziecko i właściwie kobieta, trzeba było kombinować, żeby można było wytrzymać. I pamiętam jeszcze jedną rzecz, że to były bardzo marne pieniądze. Jeżeli się chciało wychować dziecko, cała rodzina musiała się składać. Ja pamiętam, kiedy kupowaliśmy Lego, to na te kilka klocuszków, które do dzisiaj mamy schowane, to była suma, gdzie 3 rodziny się składały. Znaczy dokładnie my, dziadkowie i jeszcze ciocia. Dołożyła się do tego Lego. Dzisiaj Lego możemy kupić za marne pieniądze. Ktoś by powiedział, ależ proszę pana, to są zupełnie inne czasy. No jakie inne czasy? No ale jednak to dziecko dostaje. Ja wiem, że tworzymy patologię. Ja się zgadzam z tą patologią, że dajemy 800 plus i tatuś z mamusią idą. Ale w pewnym momencie są socjale, tak? Są socjale, czy też są sąsiedzi, którzy mogą wpłynąć, ale patrząc się na te dzieci rodziny, chociażby no, naprawdę biedne, chociażby takie z Podkarpacia, czy na przykład patrzę tutaj i za ten
parę złotych, to dziecko już wyżyje. Nawet jeżeli rodzice nie pracują, to jednak jeżeli mają dwoje dzieci, to jest 1800 zł, tak? To jest to 1800. I jednak w jakimś sensie to jest. Jest jakakolwiek pomoc. Kiedy ja nie chcę mówić o sobie, ale byłem w takiej sytuacji, że jak to się mówi, na chleb brakowało. Było to. Właśnie nie znałem jeszcze wówczas astrologii. I socjal, ta pani socjalnego absolutnie nie chciała nawet pomóc. Nawet wręcz trzeba przyznać, że zaszkodziła. Kiedy żeśmy się zwrócili. A dlaczego? Dlatego, że chociażby jakąś pomoc prawną, jakąś pomoc jakąkolwiek. Nie, żadnej pomocy nie było. Ja teraz proszę zwrócić uwagę na pana Kluskę, którego bardzo sobie cenię, który sam mówił, że dzięki Matce Boskiej przetrzymał to, dzięki Różańcowi. Zresztą on o tym mówi publicznie. I dla mnie jest to właśnie ten sam okres, kiedy ja miałem kłopoty, on też miał kłopoty. Nawet on miał dużo cięższe, ja to właściwie żadne przy nim. Patrząc się na to, uważam, że w tej chwili nie jest to dobre, ale niech będzie. Niech będzie przez jakiś czas, przynajmniej przez te 10 lat, przynajmniej przez 2 sezony tych, żeby państwo mogło się wzbogacić. Żebyśmy my mogli rozpocząć działania. Akurat wczoraj nagrywałem tutaj film w parku, ale po prostu ze względu na to, że to były eventy i też byłem w Pałacu Herbsta na takim spotkaniu artystycznym, muzycznym. Nie zrobiłem z tego żadnej tutaj sprawozdania, bo nie chciałem, a także się bałem ze względu na to, że na YouTube, że znowu zakwestionują jakąś muzykę, że to gra, a tu prawa autorskie, a tutaj takie. Nie chcę tego, po prostu nie chcę, bo ja nie wprowadzam jeszcze muzyki, ale będę wprowadzał muzykę, oczywiście, że tak, i ze względu na to, że są to moi przyjaciele, są to moi koledzy, ale i był, teraz nie powiem, czy marszałek, czy wicemarszałek, nawet nie powiem nazwiska, opowiadał i dawał nagrody i akurat siedziała tutaj finalistka koło mnie fotografii. Dostała voucher na kurs fotografii, a jest amatorem. Była bardzo z tego zadowolona, bo po poprzedniej edycji dostała voucher, nie voucher, a dostała pieniążki 1000 zł. Więc lepiej dostać 1000 zł czy voucher. I teraz o mnie się podoba, że propagujemy sztukę, ale propagujemy sztukę już tego człowieka, który wygrał, dajemy mu warsztat. Dajemy mu możliwość kształcenia się. No ale jeszcze jedna rzecz. Trzeba dojechać, trzeba gdzieś mieć być, ponieważ to jest z województwa. Ta pani nie była z Łodzi. Ta pani była gdzie? A gdzie będzie ten kurs? Dobrze, jakby instruktor przyjechał do niej i fotograf, tak? I pokazał, razem z nią fotografował i pokazał jej. To by było wspaniałe. Ja uważam, że to jest genialne. Zresztą ja marzyłem o takim czymś i doświadczyłem tego, chociażby w malarstwie. W malarstwie ja siedziałem koło mistrza mojego i malowałem razem z nim, albo on pozwalał mnie siedzieć z tyłu i malował. Ja przyglądałem się, pytałem, on mi tłumaczył, na czym polega kolor, jak go rozrabiać, z którą farbą. I to jest mistrzostwo. Czy dzisiaj wrócimy do tego? Musimy wrócić do tak zwanego rzemiosła ze względu na sztuczną inteligencję. Nie zrobi. Dzisiaj zachwyt jest obrazami sztucznej inteligencji. Ja jestem przeciwko temu. To nie ma ducha. Nie ma tej
tego elementu, tych astrolog, lekarz, kapłan. Nie ma czegoś, nie ma właśnie tego kapłaństwa. Nie ma, mimo to, że robimy w tej grafice na przykład poświatę, to wszystko, dokładnie z Michałem Aniołem, czy obojętnie, czy Leonardo da Vinci, i widzimy, że to jest prawie że idealna kopia. Nie, to nie jest ta kopia. Brak czegoś jeszcze, bo nie ma tego wkładu, tej dłoni, tego czegoś, tych linii papilarnych. Tak jak się bardzo ceni odlewy z mosiądzu na utracony wosk, więc robi się rzeźbę z wosku, następnie ją się zatapia, czy zatapia w mule, bo prawidłowo w takim mule, i zalewa się mosiądzem. I na tej rzeźbie widać ślady palców, dotknięcia artysty. Ta rzeźba żyje. Tam są takie szczegóły. Można to zrobić oczywiście w tej technologii, ale to nie jest to samo. Czy czuć tego człowieka, a w dodatku, kiedy wchodzi intuicja, kiedy wchodzi ten Uran, ten, który walczy o teraz to pierwszeństwo, bo przecież jeszcze jest Neptun, bo są ryby, tak, a Uran jest władcą wodnika, ten, który będzie przewodził. Kiedy intuicyjnie dotykając czegokolwiek widzimy, że to nie jest to. A teraz przypuśćmy, że nie mamy oczu, dotykiem, zmysłem. Przecież mamy trzecie oko. Ono jest mniej więcej tutaj. I tym trzecim okiem możemy obserwować coś więcej. Ostatnio słyszałem, że jest w Warszawie rodzaj muzeum dla niewidomych. Dla osób, które widzą, aż żeby doznały tego, co nie widzą, co niewidomi, jak odczuwają to. Ja kiedyś pamiętam, do mojej mamy przyszedł pacjent i właśnie uzyskał wzrok mając 30 parę lat, a nie mając, tracąc mając 4 czy ileś lat, więc sporo lat nie widział. I moja mama zapytała się wprost, jak pan odbiera ten świat? A on mówi, ten świat jest nieładny, ten świat jest szary, ten świat jest, mimo że są te kolory, ale ja wyobrażałem sobie te kolory inaczej. Kiedy się maluje pejzaż gdzieś, przypuśćmy, w Alpach, kiedy się przejedzie do Niemiec, kiedy się przejedzie do Polski, a kiedy się pojedzie na Podlasie, to te same drzewa mają zupełnie inne kolory. Ta paleta barw jest od Włoch coraz piękniejsza, aż do granic tam gdzieś do tej bieli bieguna, tego koła polarnego. Eskimos czy ludy Lapończycy widzą mnóstwo kolorów śniegu. I teraz o co mnie chodzi? Rozpatrzcie to, co widzicie, na te kolory, na te barwy. Bo ja nie widzę kolorów, jeżeli nie mam
możliwości sprawdzenia tego, co jest w życiu, co jest najważniejsze. Najważniejsze w życiu jest dać dziecku co jeść. Kiedy się nie ma, dziecko jest niczym niewinne, niczemu, obojętne z jakiej rodziny ono pochodzi, czy pochodzi z tych, czy z tych. To dziecko jest niewinne. Oczywiście, że jest genetyka, jabłko od jabłoni daleko nie pada, ale to są inne sprawy wychowawcze, które możemy to zrealizować w trakcie. Nauczyć świadomości, nauczyć kultury, nauczyć wszystkiego, ale to wszystko musi być dookoła. Ja pamiętam, kiedy u pani Dziedzicowej w programie, nie pamiętam jak się nazywał ten, ale Bratek albo Kwiatek, jakiś taki jeszcze wówczas policjant powiedział, takie społeczeństwo jaka policja. Milicja. Dzisiaj słyszę to samo. O nie. Zawsze ten człowiek, który jest usługodawcą, musi być na wyższym poziomie niż ten, który płaci za to. Bo my płacimy. I służba, tak, medyczna, dzisiaj już nie ma służby medycznej, nie ma służby weterynaryjnej, to nie są lekarze na służbie i nie są, właśnie o to chodzi. Astrolog, kapłan i lekarz jako trójca został kapłan, no i część astrologów oczywiście, zgadzam się, że niektórzy, tak jak chociażby profesor Leszek Weres, czy jako wykładowca, wspaniały wykładowca, czy Leon Zawadzki, już nieżyjący, wspaniały wykładowca i wspaniały człowiek, pisząc swoje książki, przekazują wiedzę, bo czy reszta? Oczywiście, że tak, reszta też się liczy, ale pisząc nawet fachowe książki, pisząc nawet językiem bardzo poważnym, nic to nie daje, dlatego że to jest tylko dla fachowców, a nie ma dla tych ludzi, którzy szukają pomocy. A astrologia daje tylko kierunek, ale nie daje więcej. Trzeba coś włożyć, bo astrologia jest dziedziną, która. I teraz tak, ale żeby astrolog mógł cokolwiek powiedzieć, musi powiedzieć o przeszłości tego człowieka. Dlatego ja też w jednym filmie mówię, sprawdzajcie przeszłość tych kandydatów, których będziecie wybierać. Zobaczcie, co oni zrobili, jacy oni są, do czego oni doszli. Po to, bo oni za chwilę. Teraz popatrzcie sobie, ja mieszkam tutaj w tym mieście. To jest miasto Łódź. Jest rządzone przez jakąś tam panią i ona podpisała to 15-minutowe miasto. Ja się z tym nie zgadzam. Ja nie chcę żyć w 15-minutowym mieście. Ja chcę być wolnym. Ja nie będę pisał żadnych podań albo zbierał punkty na to, żeby przejść ze strefy do strefy. To miasto, przypuśćmy, ma 20 km długości. Może nawet więcej. Nie wiem, nie orientuję się. Przypuśćmy, mieszkacie na Ursynowie, a macie gdzieś na Mokotowie albo na Wilanowie, albo jeszcze gdzieś rodzinę i nie możecie przejechać tylko dlatego, że 15 minut was obowiązuje. Kto wami rządzi? Kto jest za tym, żeby podpisał tą deklarację tego 15-minutowego miasta? Czy sobie wyobrażacie, że do szkoły nie możecie oddać dziecka tylko dlatego, że ta szkoła istnieje 1,5 godziny? Moi koledzy jeździli ze szkoły z Andrzejowa w Śródmieście, do Jedynki. Moi koledzy. Czy na plastyczną. Jedyna szkoła plastyczna. Liceum plastyczne. Czy wówczas jeszcze technikum.
Nie wiem, czy teraz jest liceum plastyczne, czy technikum. Nie wiem. Ale w założeniu szkoły muzyczne są, nie wiem, w Łodzi chyba są dwie, jeżeli się nie mylę, szkoły podstawowe. Dostaniemy KEN-kartę i na tej KEN-karcie? A jeżeli ja chcę przypuśćmy, jako dziadek pojechać z wnuczką, a mieszkam w jakimś tym, nie będę mógł? Będę musiał dostać Ausweis? Droga youtuberko, zastanów się nad tym, co mówię. Drogi youtuberze, zastanów się o czym, co chcę przekazać. I kogo wybieracie? Czy wybieracie to 800+, czy wybieracie 15-minutowe miasto? Zastanów się. Bo masz do wyboru. Tam daleko widzicie panią. Nie tutaj, tylko tu. Nie, nadchodzi za drzewem. Nadchodzi babcia, jest z wózkiem i z telefonem. Pewnie informuje, co nakarmiła dziecko. To nie jest istotne, to nie jest nasza bajka. Po co rozmawiać? Dziecko jest zainteresowane, śpi, ma swoje marzenia. Czy możemy odebrać tym dzieciom marzenia? Stworzyć im szkoły, które są 15 minut ode mnie? Przepraszam, jest tutaj szkoła na... Wiecie, że jest ranking szkół? Lepszych, gorszych? I mam posłać akurat dziecko do tej gorszej szkoły, która jest w rankingu, bo nauczyciele są tacy albo tacy? Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Sam uczę w tej chwili astrologii. Wiem, jakie osiągam wyniki. Zresztą są na YouTubie. Tutaj możecie odnaleźć. Sami oglądacie to tutaj. Przecież ja już jestem tutaj mnóstwo lat. Już więcej jak 10. Astrologię uczę od już ponad 20. Moi uczniowie są cały czas blisko. Niektórzy nawet znają moich uczniów. Ich nie jest dużo. Bo nie chcę dużo mieć, bo mnie nie zależy na dużej ilości uczniów. Nie zależy na fantastycznych uczniów. I mam ich fantastycznych. Gdybyście poznali moich uczniów, na pewno Sylwia odeszła tam do nieba. Ale na Sylwii pogrzebie było mnóstwo osób. Ale jeszcze została mama. Jeszcze został brat, brat tylko bawi się astrologią, nie uczy się. Został oczywiście mąż, który jest chyba raczej, czy jest przeciwko? Nie jest przeciwko, ale patrzy na tą astrologię troszeczkę inaczej. Ale jest Marysia. Ja nie mówię oczywiście o Małgosi, bo Małgosia to już jest od bardzo dawna. Ale jest Krystyna, która już sama działa gdzieś tam, pomaga osobom. Jest mnóstwo osób, które poznały, a przynajmniej liznęły tej astrologii mojej i nie dadzą się w konia zrobić, o tak nazwijmy. I teraz, jeżeli patrzymy na to wszystko, na ten obiekt, teraz co wybieramy? Trzeba się mocno zastanowić, bo ja już nie mówię o tych tyłach, bo te tyły mnie nie interesują, ale jakie są przody, bo te przody są wyraźne. Te przody można przeczytać. Te przody są nawet książki o tym, jak będzie wyglądać ten świat. Ale jest mnóstwo książek, jak wygląda świat. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile jest tych książek.
takich, które opisują świat, który jest w przyszłości. Kiedy byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej, tam na ulicy Gdańskiej, albo Gdańska, i rysowaliśmy, ponieważ przyszłość, to rysowaliśmy statki powietrzne. Ale jeszcze byliśmy przed lądowaniem na Księżycu. Parę dni temu odbyła się debata, jedna z najważniejszych, ale nie było głównego aktora tego wszystkiego. Ten główny aktor zagrał tylko dialog z dziennikarzem. A dlaczego? Bo on jest głównym aktorem. My nie mamy aktora w tej chwili, którego byśmy mogli wybrać. Z tych dwóch aktorów, których ja wybrałem, których pokazałem Państwu, widzę mniejsze zło. I w rzeczywistości też. Bo jeżeli ktoś jest rozczarowany, to niech się zastanowi nad 15-minutowym miastem. Bo ta grupa wybiera tą formę. Oni będą mieli 100% miasto. Czy 60-minutowe, albo 120-minutowe. Albo będą mieli tą Ken-kartę. Ale ja jestem Lachem. Pochodzę z Poznańskiego, z Kaliskiego dokładnie, z Kalisza. Moja rodzina jest mój przodek jest na pomniku w Wieluniu. To są moje korzenie. I nie pozwolę na to, żeby moja przyszłość, czy moje wnuki, czy je będę miał, czy nie będę miał, to nie jest istotne. Ale wszystkie dzieci, które teraz się rodzą, są moimi wnukami. Obojętnie jakiego koloru, jakiego wyznania, które się w tej chwili urodziły. Są wszystkie moimi wnukami. Wyobraźcie sobie. I taką przyszłość im zbudujemy? To po co ja siedzę na tej ławeczce w tym parku? Dla zabawy? Ten człowiek w Stanach Zjednoczonych rozmawiał z drugim, który został wyrzucony z pracy, bo się nie bał. Nie bał się spotkać i zrobił ogromną karierę. Największa oglądalność w Stanach Zjednoczonych. Po maraźmie głupoty, bo się obudzili nagle. Czy obudzili się Amerykanie? Nie wiem. Nie rozmawiałem z żadnym moim kolegą w Stanach Zjednoczonych. Nie mam czasu na to. Bo mam ten problem tutaj, który ta pani tutaj sobie wymyśliła. Że ja nie idę tą drogą, którą ona by chciała iść. Kobieto, zastanów się o czym ty mówisz. Przelicz sobie na kartce lewa strona i przyszłość. Bardzo się podoba pani to nazwisko. Nie chcę wymieniać, ale takie nazwisko, które nie za bardzo, mówiliśmy, w 4 pancernych na pewno pada. To żebijmy ich o takim nazwisku. Mieszka facet w Szwajcarii, a syn gdzieś tam ponoć w największym państwie mieszka. Tam gdzie jest, no już jest najmniej ludzi, coraz mniej. Indie przewyższyły ilością ludzi. Bo jeżeli tak, to odpowiem jeszcze inaczej. Jeżeli bierzesz pod uwagę to, że tobie się podoba ten młodszy pan ode mnie, czy bierzesz pod uwagę to, że będziesz musiał iść? Ponieważ on nie jest przyjacielem jednych i drugich. On jest przyjacielem tylko pani, która jest z Niemiec.
Pani z Niemiec jest przyjaciółką pana, który jest obecnie na Kremlu. Pan Trump jest przyjacielem tylko wtedy, kiedy się umówi. I on będzie dążył do tego, żeby nie było nigdzie żadnych zaczepów, bo za jego władzę nie było żadnej wojny. Były likwidowane te konflikty. I pamiętaj o tym, on jest z pochodzenia niemieckiego, a nie lubi Niemców. I to jest najważniejsza rzecz, jaka jest wspólna dla nas. To nie jest istotne, że on jest biznesmenem. Oczywiście, że tak. Nie musi by nim być. Inaczej Stany nie będą Stanami. Tylko będą jakimś związkiem republik. I w tej chwili musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Co wybieramy? W którą stronę idziemy? W jakim kierunku chcemy iść? Kim chcemy być? Pamiętaj o tym. Ja już odchodzę z tej ławeczki, bo nie chcę mnie się... Już jest... No co tu? Nie jestem w pełnym słońcu, żeby nie grzało. I dzisiaj jest poniedziałek. Czy dobry poniedziałek? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Nie jest zły poniedziałek. Ale zbliżamy się coraz bardziej do końca i do zwycięstwa. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że musimy zwyciężyć. Zwyciężyć nie zło, tylko dobro. I trzeba wybrać dobro. Ale jedno, na pewno nie 15-minutowe miasto. Moi koledzy, którzy są w tym ugrupowaniu, patrzą się na to, po prostu nie wierzą aż. Muszę im mówić, skąd ty to bierzesz? No ja mówię, jak to skąd? No to są wasze pomysły. Nie żadne inne. Nie chcę. Nie chcę żyć w żadnym getcie. Jeżeli stworzę sam sobie getto, to jest moje getto. Ale getto nie kojarzy się z czymś, tylko z etnicznością. A dzisiaj etniczność chce się zlikwidować. Ale zrobi się getto finansowe. Będziesz musiał mieszkać w tym obwodzie, tak? Dąbrowa jest tutaj w mieście Łodzi przygotowana na to, że mają mieszkać tam tylko socjalnie. Już to słyszałem, odkąd ta pani znalazła się na tym tronie. Popatrzcie sobie i właściwie łącznie z panem tym małym w Brukseli, który chce być łodzianinem, a nie jest łodzianinem. Jest Żyrardowa. Ten też jest lepszy cwaniak. I uważajcie na to, co się dzieje. I nie patrzcie na to, że tutaj w tym kraju nie ma oligarchów. Są oligarchowie. Tylko są oligarchowie, którzy ładują pieniądze w ogromne sprawy. A są niektórzy tacy, którzy na prostych rzeczach zarobili ogromne pieniądze. I po jednej, i po drugiej stronie. A są też tacy, którzy pojechali sobie do Wiednia, a gdzie tam zniknęli i grają dalej. I nikt ich nie rozlicza. Dlaczego? Bo są 15-minutowe miasta. Po co to mają być tylko ścieżki szybkiego reagowania. Nie masz możliwości, nie przejedziesz. Chcesz iść na piechotę? Opowiadali mi wujkowie, jak to było za tamtych czasów okupacji niemieckiej na terenie Polski i jak wyglądały obozy niemieckie na terenie Polski.
I mój dziadek zginął w takim obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie na terenie Polski. Nie było innych obozów, jak niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski. Faktem, że za sanacji był polski obóz koncentracyjny dla Rosjan. Tylko jedźcie tam, zobaczcie, ile tam potomków jest tych Rosjan. I czy oni chcieli wracać, czy nie chcieli wracać. Czy wracali na noc do tego obozu. Jedźcie tam, zobaczcie. Ale Rosjanie o nich już zapomnieli. Nie chcą nawet pamiętać o tym. To też jest dosyć ważne. Bo co? Na dzień by siedział w obozie, a na noc był u dziewczyny, która była Polką. No cóż, takie obozy też istnieją. Ale niemieckie takie nie istniały. Koncentracyjne. Stamtąd tylko można było się powiesić na drucie elektrycznym lub dostać kulkę. Takie to były obozy. A co dalej nam szykują? Chcecie? Bądźcie i zastanówcie się nad jeszcze jedną rzeczą. Dlaczego tej zimy nie było tak zimno i tak a węgiel był bardzo drogi. I kto walczy o kopalnię? I dlaczego mamy zamknąć kopalnię? I popatrzmy sobie, o co tutaj chodzi. I kto stoi za kopalniami? A teraz popatrzmy sobie na gaz, skąd jest gaz i jak ten gaz i dlaczego tego gazu ciągle nie brakuje. To tak na koniec. No cóż mogę powiedzieć? Ja wstaję z ławeczki i mówię do zobaczenia i z Bogiem. I pamiętajcie o tym.